Witajcie, nazywam się Agata Więckowska, witam na kanale Wiedza z neonatologii, mówiąc łatwo o trudnych rzeczach. Dzisiejszy odcinek powstał m.in. na podstawie podręcznika profesora Michela Bladena The Newborn, A Cultural and Medical History. Pozostając w tematyce wcześniactwa, dzisiejszy odcinek poświęcony będzie przetrwałemu przewodowi tętniczemu, w skrócie PDA. Przewód tętniczy jest to naczynie łączące pień płucny z aortą. Znajduje się on powyżej rozwidlenia pnia płucnego oraz poniżej odejścia tętnicy podobojczykowej lewej od aorty. Częstość występowania przetrwałego przewodu tętniczego związana jest z niedojrzałością. Im bardziej skrajne noworodki, tym częściej przewód tętniczy przetrwały u nich występuje. W grupie dzieci urodzonych przed ukończeniem 26 tygodnia wieku płodowego przetrwały przewód tętniczy występuje u 50% tej populacji. Przewód tętniczy powstaje z pierwotnej szóstej pary łuków aorty. Otóż w okresie prenatalnym, około 7 tygodnia wieku płodowego, z pierwotnej cewy sercowej powstaje 6 pierwotnych par łuków aorty łączących pierwotną aortę brzuszną z pierwotną aortą grzbietową. Pary tych łuków powstają stopniowo, to znaczy w trakcie wykształcania się ostatnich par pierwsze zanikają. Z pierwszej pary pierwotnych łuków aorty powstają tętnice szyjne zewnętrzne, z drugiej pary tętnice strzyżączkowe, z trzeciej pary tętnice szyjne wewnętrzne, z czwartej pary pierwotnych łuków aorty powstaje prawa i lewa tętnica podobojczykowa, z piątej pary powstają naczynia szczątkowe, które zanikają i właśnie z szóstej pary pierwotnych łuków aorty powstaje przewód tętniczy oraz odgałęzienia płucne. Struktura przewodu tętniczego może przybierać różny kształt. Przewód tętniczy może być kształtu stożkowatego, to znaczy będzie on wtedy zwężony przy końcu płucnym oraz poszerzony przy końcu aortalnym. Przewód tętniczy typu okienkowego jest to bardzo krótki i szeroki przewód tętniczy łączący bezpośrednio pień płucny z aortą. Przewód tętniczy typu tubularnego, inaczej cylindryczny, jest równej szerokości przy końcu płucnym, jak i aortalnym. Przewód tętniczy typu workowatego jest zwężony zarówno przy końcu płucnym, jak i przy końcu aortalnym, ale szeroki w części środkowej. Przewód tętniczy typu przedłużonego jest zwężony przy końcu płucnym i pozostaje szeroki na całej długości łącznie z odcinkiem aortalnym. Z kolei przewód tętniczy typu płodowego to jest właśnie szeroki i długi oraz poskręcany przewód tętniczy. Opisanie przetrwałego przewodu tętniczego nie byłoby możliwe bez wcześniejszego opisu krążenia płucnego, które miało miejsce w roku 1559 oraz bez odkryć Williama Harveya, co zostało szczegółowo omówione w poprzednim odcinku. Przewód tętniczy przetrwały był opisywany najpierw jako współistniejący z wadami wrodzonymi serca. Jako pierwszy opisał go David Craig wraz z współistniejącą koarktacją aorty, co miało miejsce w roku 1841. Z kolei Manuel de Almagro również opisał przewód tętniczy przetrwały współistniejący z malformacjami zastawek bądź też z hipertrofią serca, głównie prawych jam. Lusage jako jeden z autorów podręczników pediatrycznych również był świadomy występowania przetrwałego przewodu tętniczego wraz z wrodzonymi wadami serca. Postać o nazwisku Edward York wiązał sytuację prawidłowo wykonanego pierwszego oddechu jako jedną z najlepszych możliwości do tego, aby przewód tętniczy został zamknięty. Otóż w czasie upowiecznienia płuca, tym samym przedostania się tlenu do krwi tętniczej, przewód tętniczy według niego ulegał zwężeniu, a w sytuacji, kiedy ten proces nie przebiega prawidłowo, to znaczy zbyt mała ilość powietrza, a tym samym tlenu przedostaje się do płucu noworodka, dziecko samo z siebie nie jest w stanie skompensować tego niedoboru. W związku z powyższym dochodzi do utrzymania drożności przewodu tętniczego. I o ile jego teoria wiązała się właśnie z rolą tlenu, biorącego udział w procesie zamykania przewodu tętniczego, nie spotkała się ona z uznaniem przez następne 100 lat. Nadal bowiem uważano, iż proces zamykania
przetrwałego przewodu tętniczego jest procesem aktywnym. 100 lat później, w 1942 roku, Kennedy i Clark wykonali badania na świniach. Otóż podali oni do płuc tych zwierząt czysty azot oraz jednocześnie dokonali przerwania ciągłości drogi nerwowej łączącej ośrodkowy układ nerwowy wraz z przetrwałym przewodem tętniczym i stwierdzili oni, że takie postępowanie nie prowadzi do zamknięcia przewodu tętniczego. W związku z powyższym uznali rolę tlenu w tym procesie. Eldridge i współpracownicy zmierzyli saturację natriu podprzewodową i stwierdzili, że przewód tętniczy utrzymuje się drożny przez 72 godziny i w czasie tej adaptacji warunki skrążenia płodowego również są zachowane u dziecka. Bourne i Davis podali 100% tlen do krwi tętniczej jagniąt i stwierdzili wówczas, że przewód tętniczy przy utlenowanej krwi uległ zwężeniu. Moss i współpracownicy potwierdzili te doniesienia Eldgerta i Bourna. Wykonali oni bowiem pomiar wdychanego tlenu z tętnicy płucnej i aorty i stwierdzili, że w przypadku występowania hipoksji, czyli zawartości tlenu w zakresie 13%, przewód tętniczy, który wcześniej uległ zamknięciu, ulega ponownemu otwarciu. Z kolei w sytuacji 100% saturacji taki proces nie miał miejsca. Udowodnione zatem zostało zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego z zastosowaniem tlenu. Przewód tętniczy prawidłowo ulega fizjologicznemu zamknięciu w ciągu 24 godzin po urodzeniu, a anatomicznemu w ciągu 72. Proces ten przebiega dwuetapowo. Otóż po urodzeniu dochodzi do skurczu mięśni gładkich znajdujących się w warstwach ściany przewodu tętniczego, które ulegają skróceniu, następnie po fałdowaniu powstają takiego swoistego rodzaju fałdy guzowatości wewnątrz ściany przewodu tętniczego, co powoduje zwężenie jego światła. Z kolei druga faza polega na tym, iż mięśnie gładkie ściany przewodu tętniczego powoli zanikają, a dochodzi do proliferacji komórek tkanki łącznej. Wytwarza się gęsta, elastyczna tkanka włóknista, która stopniowo przekształca właśnie przewód tętniczy w więzadło tętnicze. I prawidłowo wykształcony układ sercowo-naczyniowy skutkuje tym, iż do zamknięcia przewodu tętniczego dochodzi definitywnie po 8 tygodniach od urodzenia. Charles Billard, który opisał struktury takie jak przewód tętniczy, przewód żylny, otwór owalny oraz tętnice pępowinowe, które ulegają zamknięciu po urodzeniu, stwierdził, że przewód tętniczy i otwór owalny zamykają się około 8-10 dnia po urodzeniu, to znaczy właśnie w procesie hypertrofii, przerostu ściany wewnętrznej przewodu i dochodzi do redukcji rozmiaru przewodu bez zmiany wyglądu naczynia. Z tym, że słusznie zauważył, czy rzeczywiście saturacja rzędu występowania u dorosłych jest niezbędna u noworodków do tego, aby ten proces miał miejsce, czy tak wysoka saturacja. Z kolei zauważył on słusznie również, iż przewód tętniczy ulega zamknięciu w różnym okresie, tym niemniej, mimo że swoje badania prowadził na wcześniakach, nie powiązał tego faktu z wiekiem płodowym. Opisał za to przypadek tętniakowatego poszerzenia przewodu tętniczego u noworodka. Obserwacja pochodząca z 25 października 1826 roku opisywała 3-dniowego noworodka, który został przyjęty do szpitala z hipotonią, sinicą centralną, zaburzeniami oddychania, słabym tętnem, prawidłową temperaturą ciała oraz skłonnością do dekompensacji. Jego stan utrzymywał się taki przez 2 dni, a na 3. dobę pobytu zmarł. W badaniu pośmiertnym uwidoczniono tętniakowato poszerzony przewód tętniczy o średnicy 8 mm, a wewnątrz stwierdzono, że znajdują się fibrynowate skrzypliny podobne do tętniaka występującego u dorosłych. Z kolei Thor opisał 8 innych przypadków tętniakowatego poszerzenia. Jeden z nich pochodzi z obserwacji dziecka urodzonego 10 marca 1842 roku, w którym to dziecko urodziło się w stanie dobrym, było żywotnym noworodkiem, natomiast w 10 dobie życia słyszalne były zmiany osłuchowe nad płucami u tego dziecka oraz tachykardia i tachypnoe. W 19 dobie życia były słyszalny szmer po prawej stronie klatki piersiowej oraz mokre płuca, a 21 dnia pacjent zmarł. W badaniu pośmiertnym również uwidoczniono poszerzony tętniakowato przewód tętniczy o średnicy 6 mm i długości centymetra, a skrzypliny wewnątrz niego opisywano jako porównawcze do ziarnka grochu.
Carpenter z kolei zasugerował bezpośredni związek występowania ZSO, czyli zespołu zaburzeń oddychania, z PDA, z przetrwałym przewodem tętniczym. Zauważył on bowiem, iż drożność tego naczynia utrzymywana jest z powodu występującej przeszkody, jaką opisywał niedodmę płuca, a za przyczynę wiązał przedwczesny poród. Julius Hess odkrył, że przewód tętniczy zamyka się u wcześniaków później i dłużej i proces ten przebiega wolniej. Z kolei Burnard za pomocą dostępnych już w okresie jego badań przyrządów, takich jak stetoskop czy fonokardiogram, osłuchiwał swoich pacjentów. Stwierdził on, że w przypadku wcześniaków szmer nad sercem jest słyszalny zawsze w przypadku zaburzeń oddychania. Tym niemniej, jeśli stan dziecka się poprawi, to on zanika, a pojawia się ponownie, kiedy się on pogorszy. Z kolei w sytuacji noworodków donoszonych szmer był słyszalny jedynie w sytuacji zaburzeń oddychania, był on łatwiej wykrywalny i dłużej się utrzymywał. W związku z powyższym stwierdził on, iż szmer u dziecka jest słyszalny u noworodka urodzonego przedwcześnie w sytuacji występowania u niego zaburzeń oddychania. Czyli właśnie w sytuacji takiej utrzymywany jest przetrwały przewód tętniczy. Inni badacze w późniejszym okresie potwierdzili te doniesienia. Jeśli chodzi o diagnostykę przetrwałego przewodu tętniczego Bothalla, niewątpliwie odgrywają tutaj rolę badania obrazowe. I o ile w RTG klatki piersiowej można uwidocznić powiększoną sylwetkę serca, uniesienie lewego skrzela czy też mokre płuca, o tyle kryteria oznaczane w badaniu echokardiograficznym królują, jeśli chodzi o decyzję dotyczącą kwalifikacji do leczenia pacjenta z przetrwałym przewodem tętniczym. I tutaj na podstawie standardu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego w badaniu echokardiograficznym branym pod uwagę jest kilka elementów. Przede wszystkim szerokość przewodu tętniczego oraz charakter przepływu w nim krwi. Jeśli chodzi o noworodki urodzone w 26 tygodniu wieku płodowego bądź wcześniej, za znamienną szerokość przewodu tętniczego uważane jest 1,5 mm bądź więcej. U dzieci urodzonych w przedziale wiekowym pomiędzy 27 a 30 tygodniem ciąży znamienną szerokością przewodu tętniczego są 2 mm bądź więcej. Jeśli chodzi o charakter przepływu krwi wewnątrz przewodu tętniczego, może on być różnego rodzaju. W przypadku dwukierunkowego przepływu krwi w przewodzie tętniczym, to znaczy, że do lewo-prawego przecieku dołączony jest prawo-lewy przeciek w ilości większej niż 30% całego przecieku, oznacza to, że w krążeniu płucnym panuje większe ciśnienie, tym samym taki pacjent wymaga kontroli echokardiograficznej. Z kolei jeśli mamy rosnący przepływ lewo-prawy w przewodzie tętniczym, oznacza to, że komponenta przepływu prawo-lewego się zmniejsza i tym samym mamy hemodynamicznie istotny przewód tętniczy u takiego pacjenta. Jeśli przepływ krwi w przewodzie tętniczym jest pulsacyjny, oznacza to, że istnieje różnica pomiędzy skurczową a rozkurczową prędkością przepływu i tutaj również mamy hemodynamicznie istotny przewód tętniczy. W przypadku przewodu tętniczego zwężającego się z lewo-prawym przeciekiem, to tutaj prędkość przepływu będzie wyższa, będzie ona wynosić powyżej 2 metrów na sekundę i zmniejszać się nam będzie ta różnica skurczowo-rozkurczowa, taki pacjent wymaga kontroli. Innym z parametrów, jakim jest brany pod uwagę, jest to stosunek średnicy przewodu tętniczego zmierzonym w jego najwęższym miejscu do średnicy lewej tętnicy płucnej. I również w badaniu echokardiograficznym brane są pod uwagę takie parametry jak przeciążenie objętościowe serca, określenie przepływu systemowego oraz przepływu płucnego. W przypadku obciążenia objętościowego serca bierzemy pod uwagę stosunek wymiaru przedniotylnego lewego przedsionka do opuszki aorty, również powiększenie lewej komory, jak również charakter przepływu nad zastawką mitralną. W przypadku określenia krążenia systemowego brany jest pod uwagę charakter przepływu w aorcie wstępującej tuż poniżej odejścia przewodu tętniczego, jak również ocena przepływu w naczyniach innych narządów, tętnicy mózgowej, tętnicy kreskowej górnej, tętnicach nerkowych czy też pniu trzewnym. Z kolei jeśli chodzi o ocenę przepływu płucnego, tutaj brany jest pod uwagę przepływ późno-rozkurczowy w lewej tętnicy płucnej. I o ile u pacjentów te pomiary w badaniu echokardiograficznym są wykonane w sposób dokładny, to tutaj brane jest pod uwagę również występowanie objawów u pacjentów. Jeśli pacjent jest objawowy, to dwa z wymienionych przeze mnie kryteriów brane są pod uwagę w przypadku kwalifikacji pacjenta do leczenia. U pacjentów bezobjawowych takich parametrów potrzebne są 3. Jednakże muszę podkreślić, iż
zawsze ocena i kwalifikacja do leczenia przebiega w sposób indywidualny. Przed kwalifikacją pacjenta do leczenia należy wykluczyć przeciwwskazania. Przeciwwskazania do leczenia przetrwałego przewodu tętniczego obejmują przede wszystkim wykluczenie przewodozależnej wady serca. Również należy wziąć pod uwagę aktywne krwawienia, przede wszystkim aktywne krwawienie mózgowe. Jest to proces albo aktywnie toczący się dokomorowym u pacjenta, bądź też krwawienie dokomorowe trzeciego stopnia bądź więcej. Krwawienia dokomorowe u noworodków zostaną omówione w kolejnym odcinku. Trzeba wykluczyć krwotok z płuc, jak również zaburzenia krzepnięcia bądź też małopłytkowość. Nie może występować dysfunkcja nerek, jak również nekrotyczne zapalenie jelit w fazie aktywnej bądź też rozwijającej się dopiero. I te wszystkie parametry za pomocą badań ultrasonograficznych prześciemieniowych, badania USG jamy brzusznej, wykonania układu krzepnięcia z surowicy, jak również morfologii oraz oceny funkcji nerek poprzez ocenę diurezy i poziomu kreatyniny należy przed kwalifikacją pacjenta do leczenia wykluczyć. Leczenie farmakologiczne przetrwałego przewodu tętniczego Botala jest pierwszą metodą postępowania w przypadku braku przeciwwskazań do tego leczenia. Według standardów Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego preparatem stosowanym w Polsce jest inhibitor cykloooksygenazy ibuprofen. Podaje się go w infuzji 3 dawkach dożylnych w odstępach 24-godzinnych, w małych dawkach 10,5-5 mg na kilogram masy ciała, bądź też w dawkach większych 20-10-10 mg na kilogram masy ciała. Dawki mniejsze stosowane są przy wczesnym przymykaniu przewodu tętniczego, natomiast dawki większe w późniejszym, powyżej 4 doby życia takiego pacjenta. Może to leczenie być przedłużone do 6 dni maksymalnie. Taki pacjent wymaga zawsze kontroli wyżej wymienionych przeze mnie parametrów, m.in. uwzględniających diurezę oraz poziom kreatyniny i w przypadku występowania powikłań takie leczenie należy przerwać. W wyjątkowych sytuacjach kurs podaży można powtórzyć. Alternatywnym lekiem, jeśli chodzi o polskie postępowanie, jest paracetamol, który jest podawany co 6 godzin dożylnie w dawce 15 mg na kilogram masy ciała. Przez 5 dni można maksymalnie to leczenie wydłużyć do 7 dni. Tutaj należy brać pod uwagę przede wszystkim funkcję wątroby w trakcie tego leczenia i jej ocenę. W przypadku przeciwwskazań bądź w skrajnych przypadkach i podejściu indywidualnym można rozważyć podaż doustną leków. Bardzo szeroko przebadana na świecie jest również indometacyna w zakresie leczenia przetrwałego przewodu tętniczego Botala, w badaniach samodzielnych czy też porównywaniu z ibuprofenem, jednakże preparat ten nie jest zarejestrowany w Polsce. Farmakologiczne leczenie przetrwałego przewodu tętniczego Botala jest, jak wspomniałam, pierwszą metodą leczenia. Jeśli istnieją przeciwwskazania do tego leczenia lub leczenie należało przerwać z powodu powikłań występujących w jego trakcie, bądź też leczenie to było nieskuteczne, innym postępowaniem jest chirurgiczne zamknięcie przewodu tętniczego Botala, tzw. ligacja PDA. I jeśli chodzi o historycznie pierwszą operację zamknięcia chirurgicznego przetrwałego przewodu tętniczego Botala, miała ona miejsce u 7-letniego chłopca opisana przez Grossa w 1938 roku. U wcześniaków w pierwszej operacji u dziecka z bardzo małą urodzeniową masą ciała, czyli poniżej 1500 g, taki zabieg przeprowadził de Kong. Miało to miejsce w roku 1963. Jednakże Edmunds i współpracownicy przedstawili wiele negatywnych doniesień, jeśli chodzi o chirurgiczne zamykanie przewodu tętniczego u wcześniaków. I do czasu wprowadzenia farmakologicznego leczenia, leczenie chirurgiczne było metodą z wyboru, jeśli chodzi o zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego Botala. Takie doniesienia widnieją z roku 1976. Jeśli chodzi o chirurgiczny sposób zamykania przetrwałego przewodu tętniczego Botala, można wyróżnić operację klasyczną, która przebiega z cięcia w boczno-tylnej części lewej strony klatki piersiowej, następnie uwidocznienia przewodu tętniczego i tutaj można wykonać to w sposób podwiązania obu końców, tak zwane podwójne podwiązanie przetrwałego przewodu. Można to wykonać w sposób zaklemowania obu końców, następnie przecięcia przewodu i osobnego zeszycia każdego z końców, tak zwane podwójne rozdzielenie przewodu tętniczego, a u wcześniaków z szerokim przewodem tętniczym można zastosować klipsy.
Również na świecie, w ośrodkach wysokospecjalistycznych obejmujących współpracę kardiochirurgów i chirurgów dziecięcych, operacja zamknięcia przewodu tętniczego przebiega torakoskopowo. I tutaj wykonywane są 3 niewielkie nacięcia, 2 w okolicy linii pachowej, a trzecie w okolicy 4. przestrzeni międzyżebrowej pod kątem łopatki, przez które właśnie wprowadzane są klipsy. Klipsy szerokości 8 mm wprowadzone są 2 takie klipsy, aby zamknąć pierwszy koniec proksymalny przewodu tętniczego aortalny oraz koniec płucny. I takie postępowanie na podstawie badań przebiega z zdecydowanie mniejszą zachorowalnością, jak i śmiertelnością takich pacjentów, ponieważ po operacji klasycznej chirurgicznego zamknięcia przewodu tętniczego występują powikłania w postaci porażenia nerwu krtaniowego wstecznego, porażenia nerwu błędnego, uszkodzenia naczyń chłonnych, czy też odmył płucnowej, może wystąpić również zapalenie wsierdzia. Z kolei do późnych powikłań zaliczamy dysplazję, zaburzenia neurorozwojowe czy skoliozę. U dzieci objawowy przetrwały przewód tętniczy zamykany jest metodą interwencyjną w pracowni hemodynamicznej. I tutaj przez naczynie obwodowe zostaje wprowadzony zestaw abestosprężynka coil albo zestaw implantacyjny, tzw. zestaw Amplaca. I obecnie na świecie również prowadzone są badania z zastosowaniem zestawu Amplaca u wcześniaków. Do powikłań po chirurgicznym zamknięciu przetrwałego przewodu tętniczego należy zaliczyć również zespół poligacyjny. Jest to zespół sercowy przebiegający po podwiązaniu przetrwałego przewodu tętniczego, w skrócie PCLS. Jest to wstrząs kardiogenny u noworodka świeżo poligacji. Otóż w sytuacji przetrwałego przewodu tętniczego Botala większa objętość krwi przechodzi do krążenia płucnego, tak zwane zwiększone jest obciążenie wstępne, tak zwany perload, a mniejsza objętość krwi dociera na układu systemowego, czyli zmniejszone jest obciążenie następcze, tak zwany afterload. W sytuacji gwałtownego przecięcia przewodu tętniczego Botala dochodzi do zmiany hemodynamicznych warunków. Patologiczna sytuacja zespołu polega na fakcie, iż z lewej komory nagle zwiększona objętość krwi przedostaje się na obwód, a w krążeniu płucnym pozostaje zmniejszona objętość krwi, czyli dochodzi do wzrostu afterload, a zmniejszenia perload. I tutaj należy w tej sytuacji wykluczyć, czy też komponentą zespołu w tej sytuacji jest zespół małego rzutu skutkujący hipotensją oraz koniecznością podaży amin katecholowych, jak również wzrostem zaburzeń oddychania. Tutaj postępowanie będzie polegało na zmniejszeniu afterload właśnie poprzez zastosowanie leków inotropowych oraz zwiększeniu perload poprzez zastosowanie m.in. podaży płynów czy też zwiększenia objawów wentylacji. Rozpoznanie zespołu poligacyjnego wiąże się z wykonaniem badania echokardiograficznego przyłóżkowo. Jest to sytuacja niewątpliwie groźna dla pacjenta, gdyż wstrząs kardiogenny jest sytuacją zagrażającą życiu pacjenta. W związku z powyższym pacjenci po ligacji przewodu tętniczego Botala wymagają zwiększonej uwagi. Kończąc temat przetrwałego przewodu tętniczego Botala, warto wspomnieć również o wadach serca wrodzonych przewodozależnych. Jeśli chodzi o wady przewodozależne, możemy podzielić je na wady przewodozależne z przepływem systemowym, z przepływem płucnym, bądź też trzecią grupą jest przełożenie wielkich naczyń. Jeśli chodzi o wady przewodozależne z przepływem systemowym, to tutaj będzie zwężenie zastawki aortalnej, czy też koartacja aorty. Może to być również przerwanie ciągłości łuku aorty, bądź też hipoplazja serca lewego. Wśród wad przewodozależnych z przepływem płucnym wymienić można stenozę aortalną, będzie to również tetralogia Fallota, chociażby m.in. anomalia Epsteina. Będzie również to zwężenie zastawki trójdzielnej, zwężenie przecieku, zwężenie ujścia tętniczego płucnego, czy też atrezja płucna z zachowaniem ciągłości przegrody międzykomorowej. W sytuacji wady przewodozależnej stosuje się podaż prostagandyny PGE1 w dawce początkowej 0,05 mikrograma na kilogram na minutę, a w dawce podtrzymującej 0,01 do 0,4 mikrograma na kilogram na minutę. I warto tutaj wspomnieć o działaniach niepożądanych leku, gdyż najczęstszym z nich są np. m.in. bezdechy. Może wystąpić również gorączka, hipotensja, hipokalcemia, hipokalemia, czy też hipoglikemia i warto pamiętać o tych zaburzeniach przy sytuacji ewentualnego dostosowania dawkowania podaży leku.
Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. To wszystko jeśli chodzi o przetrwały przewód tętniczy, inaczej zwany przewodem tętniczym Botala. Zapraszam na kolejny odcinek na kanał Wiedza z neonatologii. Do zobaczenia.